나오거든. Czy nadchodzi kryzys? A może już się w nim pogrążamy? Jeżeli się w nim pogrążamy, on już trwa lub nawet nadchodzi, to czy możemy zrobić cokolwiek, co pozwoli nam przejść przez niego relatywnie suchą stopą? Witam na kanale Zapasowe Konto. Ja nazywam się Piotr Zapałowicz i zapraszam Cię, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, na podróż w nieznane. Dlaczego w nieznane? Otóż w naszym społeczeństwie, w grupie dorosłych obywateli, mamy już jedno całe i pół drugiego pokolenia, które nigdy nie zaznały sytuacji kryzysowej, ani nie widziały nigdy nawet żadnego załamania gospodarczego. W Polsce od 1991 roku do dziś, z małą przerwą na 2020, obserwujemy nieprzerwany wzrost gospodarczy. Nie straszny nam był tzw. kryzys dotcomów w latach 2000-2001, nie uszczknął nas światowy kryzys finansowy, gdy pozostaliśmy niesławną zieloną wyspą. A nawet we wspomnianym już 2020 roku, według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, spośród krajów Unii Europejskiej wyższy wzrost od nas zachowały jedynie Irlandia, jedyna z dodatnim wzrostem w Unii, Litwa, Luksemburg, Dania i Finlandia, zaś w tyle zostawiliśmy pozostałe 20 krajów. Ale zanim przejdziemy do rozważań na temat tego, że ja i miliony mieszkańców Polski nie przeżyliśmy nigdy żadnego kryzysu, zdefiniujmy sobie, czym kryzys jest. Słownik PWN definiuje kryzys jako gwałtowne zmniejszenie się aktywności gospodarczej, produkcji, zatrudnienia, inwestycji. Czasopismo naukowe IGI Global nazywa kryzysem sytuację, w której gospodarka danego kraju nagle zalicza spadek sumarycznej produkcji lub realnego produktu krajowego brutto, co wiąże się z obniżeniem realnych dochodów, podwyższeniem bezrobocia i poziomów biedy. Portal Market Business News z kolei nazywa kryzys czasem, gdy gospodarka drastycznie się pogarsza, a Vocabulary.com kryzys definiuje jako długoterminowy stan gospodarki z bezrobociem, niskimi cenami i niskimi poziomami handlu i inwestycji. Jak to zwykle z tak ogólnymi definicjami bywa, zawierają w sobie okrągłe zwroty, które same w sobie należałoby zdefiniować. Każda z tych definicji zawiera też w sobie prawdę, ale żadna nie wyjaśnia zjawiska w całości. Dzieje się tak dlatego, że kryzysy są trochę jak czekoladki. Wszystkie mają podobne skutki, ale każda smakuje trochę inaczej. Są kryzysy globalne, regionalne, narodowe i subnarodowe. Kryzysy długotrwałe, w tym pełzające, ale też kryzysy nagłe i krótkotrwałe. Są kryzysy dotykające poszczególnych części gospodarki, finansowe, zadłużeniowe, ale i podnoszony ostatnio kryzys surowcowy, kryzysy zaopatrzeniowe, żywnościowe, kryzysy mające swoje źródło w kwestiach środowiskowych, zdarzeniach politycznych czy kataklizmach. Wyjaśnianie kryzysu wyłącznie przez pryzmat produktu krajowego brutto i wskazywanie, że kryzys jest wówczas, gdy mamy spadek zagregowanej produkcji, również jest niepełne. Są bowiem sytuacje, w których PKB spada, a gospodarka nie znajduje się w kryzysie. Bywa i tak, że PKB gospodarki w kryzysie w pewnych okresach z różnych przyczyn rośnie, a także bywa tak, że od powrotu na ścieżkę wzrostu PKB do końca kryzysu mijają długie lata. Trzeba wiedzieć o tym, że po latach tłustych muszą nastąpić lata chude. Ta prawda była znana już setki lat temu i rozwój nauk ekonomicznych nie zmienił jej, a wręcz ją ugruntował. O ile to system kapitalistyczny bywa oskarżany o bycie sinusoidą, gdzie okresy wzrostów przerywane są czasami spadków,
To historyczne boom i bust można było zaobserwować również w gospodarkach nazywanych socjalistycznymi. Jak zatem zaczyna się kryzys? Najprościej rzecz ujmując, czasy rozwoju powodują, że bardzo wiele podmiotów gospodarki korzysta z niego, nawet jeżeli są do działania przygotowane słabo. Można to zaobserwować na poziomie ponadnarodowym, narodowym, na poziomie przedsiębiorstw, a nawet jednostek. Im dłużej trwa czas boomu, tym więcej patologii narasta w działaniu tych podmiotów. Co by nie robili, jest im coraz lepiej. Oczywiście nie o tyle lepiej, co tym, którzy działają dobrze, ale wciąż znajdują zbyt na swoje produkty lub usługi, które w dodatku albo drożeją, albo jest je coraz taniej dostarczać nabywcom. A zatem przestają się starać o nowych nabywców, ich planowanie i wykonywana praca śniedzieje i stają się mniej wydajni, a jednocześnie konsumują coraz więcej i to często na wyrost, zakładając, że w nadchodzących latach będzie im coraz lepiej, więc dzisiejszą konsumpcję będzie można spłacić przyszłymi zyskami. Rachunek ekonomiczny pojedynczych działań, przewidywań taktycznych i planowania strategicznego staje się coraz mniej istotny w poczynaniach ludzi, firm i instytucji. Mało kto przegrywa, o ile nie jest kompletnym utracjuszem i kretynem. Gospodarka nie jest grą o sumie zerowej, więc w czasach mlekiem i miodem płynących większość będzie się miała dobrze i coraz lepiej. Bywa jednak, że podstawy do dobrego samopoczucia są bardzo kruche. W którymś momencie ktoś lub coś mówi sprawdzam i wtedy zaczyna się kryzys. Im więcej tych ktośów lub cosiów oraz im silniej oddziałują oni na gospodarkę, tym głębsza depresja i tym dotkliwsze skutki dla ludzi. Pierwszym ogólnoświatowym sprawdzaniem i czyszczeniem był wielki kryzys lat 30. XX wieku. Wówczas wielkie sprawdzanie zaczęło się od Czarnego Czwartku, a potem Czarnego Wtorku na nowojorskiej giełdzie. Po dziesięcioleciu ogromnych inwestycji spekulacyjnych na amerykańskich rynkach ceny akcji zostały wywindowane na niespotykane wcześniej poziomy. Na aktywach większości firm zarabiano krocie, a w zasadzie niezależnie od ich wyników, zaś niekończący się entuzjazm inwestorów, w tym spekulantów, rozbuchany handel aktywami i stały dopływ nowego kapitału nakręcał spiralę wzrostów cen. Wówczas nagle, w przeciągu 2 tygodni, gdy inwestorzy masowo zaczęli zdawać sobie sprawę z absurdu wzrostów cen w obliczu zmniejszającej się efektywności, nakręciła się spirala wyprzedaży. Każdy chciał wyzbyć się coraz mniej wartych akcji, a te znajdowały nabywców za coraz to niższe stawki, aż w końcu tych nabywców zaczęło brakować. W przeciągu niecałych 3 lat, do roku 1932, nowojorska giełda straciła ponad 80% swojej kapitalizacji. Zmniejszający się napływ kapitału do notowanych firm spowodował ogromne zduszenie ich inwestycji, dalsze zmniejszanie produkcji, a co za tym idzie, masowe zwolnienia na fali oszczędności. Jednocześnie konsumenci amerykańscy en masse zrezygnowali z inwestowania, a wkrótce również z oszczędzania w jakiejkolwiek formie instytucjonalnej. Zaczęło się masowe wycofywanie depozytów z banków celem bądź to sfinansowania drożejącej z powodu problemów podażowych konsumpcji, bądź ulokowania w czymkolwiek, co ma wewnętrzną wartość. A gdy wciąż postępowała pauperyzacja społeczeństwa, oszczędności i co za tym idzie inwestycje zmalały do minimum. Zwłaszcza z powodu presji deflacyjnej, która następnie pojawiła się w latach 30. Wkrótce, bo po zaledwie 3 latach, nie tylko giełda nowojorska leżała w rynsztoku, dodatkowo aż 15 milionów Amerykanów pozostawało bez pracy, którą znaleźć było bardzo trudno z uwagi na znaczące ograniczenia w aktywności gospodarczej. Spiralę gospodarczej zapaści nakręciło również kilka dodatkowych kwestii. Gdyby przyczyn ludzkich było mało, Stany Zjednoczone wkrótce nawiedziły wielkie susze, dziesiątkujące już wcześniej dalece uszczuploną przez brak inwestycji produkcję rolną. Inne kraje, uzależnione od Stanów Zjednoczonych przez handel, inwestycje i utrzymywany wówczas standard pieniądza złotego, również odczuły bardzo dotkliwie amerykańską depresję i aktywność gospodarcza zmniejszyła się praktycznie na całym świecie. Nieudane akcje protekcjonistyczne rządów, obawiających się wyprzedawania ich produkcji do krajów takich jak USA czy kraje Europy Zachodniej, protekcjonizm i otwartość dodatkowo wpłynęły negatywnie na handel międzynarodowy i spowodowały dalsze kurczenie się gospodarek. Najgorzej wyszły na tym kraje wysoce uspecjalizowane, czy to w surowcach, czy wyrobach nisko przetworzonych, bo nagle nie było stać ich na zaopatrzenie w to, co pozwala na szybszy rozwój. Najlepiej poradziły sobie zaś gospodarki zdywersyfikowane, a zwłaszcza takie, które w dużym stopniu były samowystarczalne.
Bardzo ciekawe są też przyczyny kryzysu w Chile w latach 80., o którym wspominałem w jednej z części rebutala wykładu doktora Dylewskiego. Boom OPEC, nazywany też kryzysem naftowym lat 70. i wysokie ceny ropy naftowej na światowych rynkach spowodowały, że na rynkach kapitałowych nie brakowało w końcu lat 70. i na początku 80. tzw. petrodolarów. Wraz z szybkim rozwojem gospodarki chilijskiej po odejściu od katastrofalnych w skutkach reform socjalistycznych rządu Allende na początku lat 70., rozkwitający popyt na kredyt w sektorze prywatnym został więc zaspokojony i spowodował szybki wzrost zadłużenia w tym sektorze. W 1979 roku nowe zadłużenie w sektorze prywatnym wyniosło około 1,5 miliarda dolarów, by wzrosnąć do ponad 4 miliardów dolarów w roku 1981. To umożliwiło znaczny wzrost wydatków wewnętrznych, w tym na konsumpcję. Napływ kapitału, zarówno w formie inwestycji, jak i kredytu, przekraczał możliwości absorpcyjne gospodarki chilijskiej. Wraz z powoli wzrastającymi płacami realnymi oraz szybko rosnącym zadłużeniem zagranicznym spowodowało to sytuację tzw. przegrzania gospodarki. Wzrost gospodarczy, wielkie inwestycje przemysłowe, nieruchomościowe i infrastrukturalne oraz wzrost poziomu życia stymulowano bowiem za pomocą kredytów, branych bez opamiętania na poczet przyszłych wzrastających dochodów, nie wiązało się to zaś z realnym wzrostem wydajności i bogactwa netto. W drugiej połowie lat 70. rosła zarówno konsumpcja, jak i inwestycje. Ich wzrost spowodował jednak popełnienie przez rząd błędu w organizacji rynku finansowego, którym było utrzymywanie na siłę sztywnego kursu wymiany chilijskiego peso do dolara amerykańskiego. Wskutek tego, gdy rząd Stanów Zjednoczonych, a mianowicie administracja Ronalda Reagana, zaczął prowadzić restrykcyjną politykę monetarną połączoną z ekspansywną polityką budżetową, ogromne podwyżki stóp procentowych spowodowały znaczne zwiększenie kosztów kredytu udzielanego Chilijczykom w dolarach. Koszty obsługi zadłużenia w przeciągu roku zwiększyły się o prawie 70%, a całość zadłużenia sięgnęła w 1981 roku 47,6% PKB kraju. Zwyżki międzynarodowych stóp procentowych spowodowały też recesję w Stanach, przez co spadł popyt, a co za tym idzie, cena miedzi i innych podstawowych produktów eksportowych Chile. Podobne problemy były udziałem również innych krajów latynoamerykańskich, np. Meksyk ogłosił niewypłacalność w połowie 1982 roku, spadł więc napływ kapitału do całego regionu. W dodatku banki zagraniczne, by polepszyć swoje wyniki finansowe, zaczęły z tych rynków się wycofywać. Spadki produkcji były odczuwalne we wszystkich sektorach gospodarki. Konsumpcja drastycznie się skurczyła, nie było oszczędności, nowych kredytów i co za tym idzie inwestycji, a bezrobocie sięgnęło prawie 30%. Czego uczą nas te dwa znamienne przykłady? Że przesadny entuzjazm w okresach boomu, połączony z lekkomyślnym gospodarowaniem aktywami wynikającym z braku planowania na wypadek, gdyby miało dziać się gorzej, muszą prowadzić do późniejszej depresji. Jak mówi piękne polskie przysłowie: pycha kroczy przed upadkiem. A teraz wróćmy zatem do tego, o czym wspomniałem na początku, czyli faktu, że duża część społeczeństwa polskiego nigdy nie zaznała kryzysu. Warto byłoby wskazać konkretne przykłady, czym byłby lub czym nie daj Boże będzie kryzys w Polsce. Jakie mogą być zwiastuny kryzysu i jakie są jego symptomy z perspektywy zwykłego zjadacza chleba. Najpierw pozwolę sobie wskazać dowody anegdotyczne wskazujące na to, że kryzys musi nadejść. Każdemu, kto tak jak ja z wielką atencją obserwuje sytuację gospodarczą, polecam udanie się do centrów miast i w inne miejsca, które z lubością nawiedzane są przez utracjuszy. Może dać to ważny sygnał do oceny dzisiejszych poziomów konsumpcji, a także nastawienia konsumentów. Tym, którzy pamiętają, jak wyglądał ruch w takich miejscach jeszcze we wrześniu 2021 roku, na pewno narzuci się kilka wartościowych obserwacji. Ja w ostatnim czasie kilkukrotnie udałem się w takie miejsca, jak wrocławska ulica Ofiar Oświęcimskich, byłem też w pasażu Pokojchow czy na ulicy Bogusławskiego, czyli w miejscach popularnych wśród wrocławskich ochlapusów. Zanim jeszcze usiadłem w knajpie i zanurzyłem wąs w złocistym trunku, zdążyłem zauważyć, jak łatwo jest obecnie zaparkować samochód w centrum miasta, a następnie między jednym a drugim łykiem obserwowałem puste stoliki w popularnych mordowniach, brak dużych grup przyjaciół, a także dalece podwyższoną średnią wieku piwożłopów. Drugą moją obserwacją w tym zakresie jest zmniejszenie się liczby zaproszeń, czy to na spontaniczne wyjścia, domówki, czy nawet zorganizowane imprezy. Ktoś mógłby zakpić sobie, że pewnie po prostu nie mam przyjaciół, albo nie umiem ich utrzymać lub zdobywać,
Ale przy takim założeniu należy powiedzieć, że nawet wśród osób, które są najbardziej wytrzymałe i potrafią przetrwać w moim towarzystwie, są w miarę majętne oraz należą przy tym w mojej ocenie do najwybitniejszych specjalistów od zachlewania mordy, w ostatnim czasie brakuje chęci na wydawanie pieniędzy i jeżeli już pojawią się wyjścia, to albo w miejsca darmowe, albo drastycznie tańsze. Te obserwacje pozwalają mi wierzyć, że po konsumpcyjnie dość rozbuchanych wakacjach 2022 roku społeczeństwo polskie zaczęło nagle dużo silniej odczuwać skutki rosnącej inflacji. Fakt, że znalezienie kraftowego piwa poniżej 15 zł graniczy z cudem. Wyjście na obiad do restauracji kończy się wydatkiem ponad 50-złotowym na osobę. Powoduje ograniczenie utracjuszowskich zachowań wśród wielu ludzi w polskim społeczeństwie. A niestety nie dotyczy to tylko chlania czy obżerania się w knajpach, bo wystarczy przejście na targ. Być może byłem niezbyt spostrzegawczy w tym roku, ale umknęło mi całkowicie znalezienie papryki za 3 zł za kilo, pomidorów za złoty 50 czy arbuzów za złotówkę za kilo, które to ceny jeszcze w zeszłym roku były oznaką końca letniego sezonu. A zatem symptomem nadchodzącego kryzysu z tych obserwacji byłyby galopujące ceny oraz dalekie obniżenie aktywności konsumpcyjnej społeczeństwa. Mateczka PiS z kolei od około roku do ekspansywnej polityki budżetowej dorzuciła restrykcyjną politykę monetarną. Kolejne zasiłki, dopłaty, tzw. tarcze, prezenty od Obajtka nakładają się w czasie z drastycznie podwyższanymi stopami procentowymi. W odróżnieniu do działań covidowych i post-covidowych, które spowodowały napchanie kieszeni bogatych za pośrednictwem dopłat i ulg dla przedsiębiorców, a także absurdalnych płac za dyżury lekarzy czy pielęgniarek, obecne działania wraz z tzw. Polskim Ładem, o którym mówiłem w filmie traktującym o dojeżdżaniu burżujów, skupiają się na próbie zasypania pieniędzmi potrzeb najbiedniejszych z jednoczesnym duszeniem klasy średniej. Polski Ład wraz z podwyższeniem stóp procentowych to dwa działania, które najbardziej dotknęły negatywnie osoby o nieco wyższych niż średnie zarobkach. Takie, które było stać w czasach minimalnych stóp procentowych na zakup mieszkania. Jestem jedną z tych osób. Dla przykładu moje całkowite miesięczne sztywne koszty utrzymania pomiędzy 2020 a 2022 rokiem wzrosły lekko licząc o ponad połowę. Mnie to szczególnie nie boli, bo na kredyt hipoteczny decydowałem się wiedząc, że stopy procentowe będą musiały rosnąć i przewidywałem potencjalne podwyższone rozchody z tego tytułu. Niestety są już w Polsce dziesiątki, jak nie setki tysięcy rodzin, które ulegają bardzo szybkiej pauperyzacji z tego powodu. Wyobraźmy sobie małżeństwo, w którym oboje zarabiali po 4000 zł netto w 2021 roku i z takiego 8000 budżetu utrzymywali siebie i swoje malutkie dziecko, mieszkając w wynajętym mieszkaniu. Wzięli kredyt na 3-pokojowe lokum i pierwsza rata, którą zapłacili, była w wysokości ich dotychczasowego wynajmu albo kapkę niższa i wyniosła powiedzmy 2000 zł. Dziś ten sam kredyt kosztuje ich już 4000 miesięcznie. Do tego płacą na przykład 500 zł czynszu i 200 zł rachunków. Może w międzyczasie pojawiło się drugie dziecko, ich płace ani drgnęły, a teraz całą rodzinę trzeba wyżywić, ubrać, do tego zapłacić za benzynę do auta i tym podobne, już tylko za 3300 zł miesięcznie. Czy to możliwe? Oczywiście, ale o ile obniżyła się ich jakość życia wobec czasów, gdy na to samo przy niższych cenach mieli ponad 5000. Z takich powodów uważam, że płatnikiem netto tego kryzysu będzie klasa średnia w Polsce. A przecież są tacy, którzy nabrali kredytów pod dekiel w czasach prawie zerowej stopy procentowej i dziś frenetycznie szukają możliwości spieniężenia swojego mieszkania czy domu marzeń, często niewykończonego, bo zabrakło na to środków. Następnym krokiem rozwoju sytuacji kryzysowej powinna być presja wzrastającego bezrobocia i następnie deflacji przy jednoczesnym obniżaniu płac. Gdy sytuacja rynkowa w Polsce przejdzie w to przeobrażenie, będziemy mogli mówić o pełni kryzysu. Najnowsze dane mówią o najniższym bezrobociu w historii niepodległej Rzeczypospolitej. Ale to może się już wkrótce zmienić, bo sygnały rynkowe dobiegające z wielu firm mówią o tym, że szykują się zwolnienia. Przy jednoczesnej konkurencji od mniej wymagających i mających mniejsze potrzeby finansowe ukraińskich uchodźców, żniwo, zwłaszcza wśród młodych Polaków zebrane przez kryzys, może być stukrotne. Na początku mówiłem o tym, że nasze społeczeństwo nie zna kryzysu, więc dotknijmy tego tematu. Ja też nie zaznałem kryzysu jako takiego, zgodnego choćby z wymienionymi definicjami. Co najwyżej bywałem w krajach, które są w kryzysie,
Ale zawsze wiedziałem, że będę mógł wrócić w ciepłe Pielesze. Ale jednak urodziłem się w PRL-u i jako dziecko wychowywałem w latach 90. Ponieważ mam niezłą pamięć do liczb, nawet z wczesnego dzieciństwa pamiętam sytuacje, w których moja mama, mając pensję 2 milionów złotych miesięcznie, nie mogła pozwolić sobie na zakup szynki konserwowej dla dzieci, która kosztowała 100 tysięcy za kilogram. Pamiętam trwające po kilka dni blackouty, pamiętam brak bieżącej wody w kranie, co też trwało czasem długimi dniami. Pamiętam też, że gdy miałem w 1999 roku wyjechać na obóz harcerski, który kosztował 170 zł za 3 tygodnie, moim rodzicom nie było łatwo znaleźć pieniądze na ten cel. Pamiętam autobusy, które jeździły sobie jak chciały, drogi dziurawe jak ser szwajcarski, cyganów, którzy stanowili poważne zagrożenie przemocą czy złodziejstwem, gdy jako 10 czy 11-latek wychodziłem ze szkoły na tramwaj. Nawet gdy wchodziłem na rynek pracy, a jednocześnie chciałem uniezależnić się od rodziców, a było to przecież nie tak dawno, na cele mieszkaniowe wydawałem ponad 70% mojej płacy. Nauczyłem się, między innymi przez to, oszczędności, biedowania i dziadowania. Oczywiście i tak uważam się za człowieka bogatego od urodzenia, choć nie pochodzę z jakiejś bardzo majętnej rodziny. Nic szczególnego nigdy nie dostałem w spadku czy w prezencie, a moi rodzice nie mogli zapewnić mi na start na przykład mieszkania czy kieszonkowego liczonego w tysiącach. Ale jednocześnie nie zaznałem nigdy głodu, nie widziałem nigdy kolejek po podstawowe produkty, a w moim dorosłym życiu nie zaznałem nigdy bezrobocia i braku możliwości znalezienia pracy. Ba, co więcej, za każdym razem, gdy zmieniałem miejsce zatrudnienia, płacono mi więcej. Dlatego daleki jestem od mówienia, że dawniej to się i o 3:00 wstawało i że ja znam życie, a młodsi nie znają. Ale mimo wszystko zadajmy sobie pytanie, co pamiętają lub czego zaznali członkowie obecnego tzw. pokolenia TikToka, a nawet trochę starsi od nich. Zacznijmy od tego, że społeczeństwo per largo ma pamięć tylko na 2 tygodnie do tyłu i planuje na maks 2 tygodnie do przodu. Brak podstawowej edukacji finansowej i absolutnie śmieszny program tzw. przedsiębiorczości w szkołach wychował prawie 2 całe pokolenia, które nie tylko nie potrafią powiedzieć, czym jest stopa procentowa albo inflacja, albo wzrost gospodarczy czy rozwój, ale może przede wszystkim nie wiedzą, jak założyć firmę, dlaczego zakładać firmę, jak płaci się, jak wysokie podatki, jak generalnie rozporządzać podatkami i jak planować cokolwiek na przyszłość. Po drugie, Polska i nasze społeczeństwo przez 3 dekady nieskrępowanego wzrostu obrastały tłuszczykiem bogactwa. Ta warstwa jeszcze nie jest zbyt gruba, ponadto nie jest też dobrze ugruntowana, bo nasze bogactwo odzwierciedla się głównie w tym, że stać nas na coraz więcej, nie zaś w tym, że każdy obudował swoje życie wartościowymi aktywami. Jeżeli porównamy dzisiejszą Polskę do tej sprzed dekad, to nie będziemy mogli powiedzieć, że dziś przeciętny Polak posiada realnie dużo więcej niż miał wówczas. Owszem, pojawiły się zdobycze techniki, takie jak iPhony, kuchenki elektryczne, porządne komputery. Oznaki wysokiego rozwoju, jak wielkie hipermarkety, korporacje transnarodowe czy porządne autostrady i szybkie pociągi. Pewnie dużo większa część społeczeństwa niż dawniej użytkuje samochody i to takie, które są względnie nowe, a przeciętnego Polaka stać na wiele więcej paliwa do tych aut. Tym niemniej, jak wskazywali ekonomiści z grupy Piketty'ego w 2021 roku, połowa polskiego społeczeństwa posiada negatywne bogactwo, czyli jej zobowiązania przekraczają posiadane aktywa netto. Innymi słowy, choćby wyprzedali się oni ze wszystkiego, co posiadają, dochodu nie starczyłoby im na pokrycie zobowiązań. Średnie bogactwo dolnej połowy polskiego społeczeństwa oceniono na minus 700 euro na osobę. I owszem, ludziom tym żyje się o wiele lepiej niż żyło się jeszcze 10, 20 czy 30 lat temu, ale za wyższym poziomem życia nie poszło zbudowanie zaplecza aktywów. Całość przypadającego w Polsce bogactwa posiada górna połówka społeczeństwa. Prawie 62% z niego posiada 10% społeczeństwa, a prawie 1/3 górny 1%. W tej grupie średnia aktywa na głowę to prawie 1,5 miliona euro. Tym niemniej, również ludzie niemajętni w Polsce przyzwyczajeni są już do tego, że ich płaca wystarczy na pokrycie bieżących zobowiązań i stopniowe podwyższanie swojego poziomu życia. Zupełnie naturalnym jest dziś dla osób niemajętnych posiadanie nie tylko technologii, o której przed chwilą wspominałem, ale też codzienne wcinanie owoców południowych czy warzyw, stołowanie się przynajmniej raz w tygodniu na mieście, czy zamawianie gotowego jedzenia do domu oraz przynajmniej jedne wakacje zagraniczne w roku. A pamiętajmy, że jeszcze w latach 90. zupełnie naturalne było działanie inne. Prawie każde domostwo na zimę robiło z musu setki słoików, przetworów, kupowano po kilkadziesiąt lub kilkaset kilogramów kartofli, które trzymano w piwnicach,
a wyjście do restauracji traktowano jako święto zdarzające się raz na kwartał, prawie nikomu do głowy nie przyszłoby kupowanie fanaberii w stylu awokado, winogron bezpestkowych czy kaki. Dlatego uważam, że ten kryzys będzie zupełnie inny od wcześniejszych kryzysów, których kiedykolwiek zaznała Polska. Przynajmniej w wymiarze jego społecznego odbioru. Podałem jak dotąd dwa przykłady. Wielkiego kryzysu, zwłaszcza przez pryzmat USA, i kryzysu zadłużeniowego w Chile, który przerodził się w kryzys w całej gospodarce. Powiem teraz nieco zaskakująco, że wydaje mi się, że nasz kryzys od strony społecznej najbardziej będzie przypominał to, co w ostatnich latach wydarzyło się w Libanie. لبيروت من قلبي سلام لبيروت. Zacząłem się nieco bardziej interesować Libanem, gdy byłem tam na wyjeździe biznesowym 2 lata temu, pół roku przed niesławnym wybuchem saletry w porcie. Kraj ten jeszcze do niedawna był Szwajcarią czy Monakiem Bliskiego Wschodu. Była to swoista turystyczna Mekka dla mieszkańców krajów Maszreku i Półwyspu Arabskiego, miejsce, gdzie inwestowano dziesiątki miliardów dolarów w wysokościowce, 5-gwiazdkowe hotele, wielkie banki czy inne megaprojekty biznesowe. Nawet sąsiedni Izrael ze swoim skostniałym systemem społecznym wymiękał przy szczycącym się wolnością gospodarczą, polityczną i religijną Libanie. To wszystko zaczęło się zmieniać wraz z serią błędnych decyzji rządu w sektorze finansowym kraju. Waluta zaczęła drastycznie słabnąć, pojawił się równoległy rynek wymiany libańskiego funta, który od 1997 roku był sztywno związany z dolarem amerykańskim, a przegrzanej gospodarce zaczęło brakować zmniejszających się inwestycji petrodolarowych i turystyki z krajów arabskich z uwagi na drastyczny spadek cen ropy na światowych rynkach oraz wojnę w sąsiedniej Syrii, z którą Liban od zawsze miał bardzo głębokie powiązania gospodarcze i polityczne, co samo w sobie spowodowało również zwiększające się napięcia i tarcia z wrogo nastawionym do niego Izraelem oraz, per procura, Stanami Zjednoczonymi i sojuszniczą im Arabią Saudyjską czy Turcją. Liban byłby wdzięcznym tematem na inny i dużo dłuższy film, więc nie będę się już bardziej zagłębiał w jego sytuację gospodarczą. Warto powiedzieć jednak, że Libańczycy, przyzwyczajeni do stałego rozwoju od dekad, od 2019 roku żyją w ciągłej zapaści finansowo-gospodarczej, która dodatkowo została pogłębiona problemami wynikłymi z wiruska oraz zniszczeniem stolicy przez wspomniany już wybuch w porcie. Gdy byłem w Bejrucie, po rozmowach z kilkoma partnerami biznesowymi ukułem metaforę obrazującą, co spotkało Libańczyków w związku z kryzysem. Stwierdziłem wówczas, że Libańczycy są jak tłuste koty, którym przez dekady podawano obiad okraszony aperitiwem i deserem, a dziś wychodzą na ulicę, palą banki i narzekają na zaglądającą im w oczy biedę, bo tego deseru brakuje. Takie stawianie sprawy było dość trafne w 2020 roku, ale oczywiście dziś to gruba przesada i nie powinno się tak dyskredytować trudnej sytuacji biednych Libańczyków. Ale odnoszę wrażenie, że nadchodzący wielkimi krokami kryzys w Polsce będzie miał bardzo podobny wymiar, a duża część naszego społeczeństwa jest równie nieprzygotowana na gospodarcze trudności, co orzeczeni bogaci Libańczycy. Czy obecni 20-latkowie z wielkich polskich miast wiedzą, co to znaczy nie mieć pracy i nie móc jej znaleźć? Co to znaczy nie tylko nie móc pozwolić sobie na najnowszy model iPhone'a, ale musieć zdecydować, czy w danym momencie na przykład zjeść, czy zapłacić za drożejący prąd? Co się stanie, gdy zabraknie im nie tylko na ubrania z najnowszych kolekcji słynnych marek, ale nawet na szmaty z Vinted? Chciałbym móc powiedzieć, że to wszystko mrzonka, że rozwój Polski będzie trwał wiecznie i nigdy nie przerwie go kryzys, ale jest coraz więcej sygnałów wskazujących na to, że kryzys nadchodzi. Nie potrafię więc powiedzieć jednoznacznie, jaki smak będzie miał ten nasz konkretny kryzys. Choćby dlatego, że ja o kryzysach też czytałem tylko w książkach, a po krajach nimi dotkniętych, takich jak Wenezuela, Ukraina czy Liban, chodziłem z portfelem relatywnie nieźle wypchanym mocną zagraniczną walutą. Co zatem zrobić, by przygotować się na nadchodzący kryzys? Tyle razy was ostrzegam i tyle razy mówię. Miejcie podstawy. Przede wszystkim co? Kaszanka. Jeżeli ktoś myśli, że nie mając zasobów takich jak najbogatsi członkowie naszego społeczeństwa, może bezproblemowo przedryfować przez kryzys z suchą nogą, oczywiście grubo się myli.
Najbogatsi bowiem w każdej sytuacji kryzysowej mają się świetnie, bo kryzys jest zawsze czasem, w którym można kupić dużo taniej coś, co w normalnej sytuacji, tudzież w sytuacji boomu, jest drogie i stale drożeje. Jeżeli więc, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, należysz do grupy najbogatszych Polaków, po cichu podpowiem, co należałoby już wkrótce kupować, by z kryzysu wyjść jeszcze bogatszym. Po pierwsze, co dość oczywiste, nieruchomości, a raczej pewne ich szczególne typy. Czego jeszcze tak mocno nie widać w zagregowanych danych, obecnie zaczęła się masowa wyprzedaż działek pod zabudowę oraz domów jednorodzinnych. Ich podaż dalece przekracza popyt, zatem należałoby się spodziewać, że ich ceny w nadchodzących miesiącach jeszcze spadną. Jeżeli ktoś się zastanawia, co z innymi rodzajami nieruchomości, z wielu przyczyn mieszkania małe, takie jak kawalerki i lokale dwupokojowe, nie tanieją i nie będą tanieć. Ale o tym dużo szerzej poopowiadam, jeżeli nagram kiedyś addendum do powstałego w zeszłym roku wstępniaka o nieruchomościach. Po drugie, akcje firm wzrostowych. Giełdy notują bardzo mocne spadki i śrubują coraz to nowe dna swoich wyników i kapitalizacji. Najmocniej tracą na tym takie spółki, które nie mają, zdaniem normalnych inwestorów, a nawet spekulantów, trwałych podstaw do przetrwania sytuacji niepewnych i trudnych. Przy tym są to też spółki z wielkim potencjałem na czas boomu, oczywiście w tej chwili zamrożonym. Jeżeli mielibyśmy więc przesłanki, a najlepiej tak zwaną insider knowledge, by sądzić, że takie spółki przetrwają kryzys lub wyjdą z niego silniejsze, to jest moment, by kupować ich udziały. Po trzecie zaś, wszystkie inne, mniej lub bardziej spekulanckie instrumenty ryzykowne. Jeżeli jest jakiś typ aktywów, który obecnie ryje nosem po rynsztoku i obgryza krawężniki, to są właśnie takie instrumenty. Mam tu na myśli nie tylko ryzykowne fundusze inwestycyjne czy kontrakty terminowe, albo inne instrumenty pochodne, ale też na przykład kryptowaluty. Już wkrótce może się okazać, że osiągnęły one dno swoich spadków i wówczas będzie najlepszy moment, by ulokować w nich krótko lub średnioterminowy kapitał. No ale zostawmy bogatych z boku. Co mamy zrobić, jeżeli się do nich nie zaliczamy? Pewnie z uwagi na mój do pewnego stopnia utracjuszowski tryb życia nie jestem najlepszym nadawcą takich komunikatów, ale coś tam zasygnalizować mogę. Po pierwsze, w wymiarze krótkoterminowym polecałbym próbę przetestowania swojej własnej indywidualnej piramidy potrzeb. Mam na myśli przedefiniowanie swoich metod oszczędzania przez ograniczenie nadmiernej konsumpcji. Oznacza to na przykład rezygnację z niepotrzebnych lub bardzo częstych zakupów oraz zabawę w poszukiwanie tańszych zamienników dotychczas używanych produktów lub usług. Może warto byłoby, zamiast chodzić do knajp lub zamawiać żarcie do domu, spróbować nagotować dla siebie kilka zróżnicowanych potraw, porcjować je i mrozić. Może pić mniej alkoholu, używać komórkę przez 2-3 lata zamiast przez rok, zamienić samochód na rower lub autobus, a ubrania kupować z drugiej ręki. Może zamiast kupować warzywa w marketach, wybrać się na targ i zakupić zieleninę tam, świeższą, od małego producenta i dalece tańszą. A może przy okazji spróbować powrócić do tradycji dziadów naszych i tworzyć przetwory na zimę z sezonowych warzyw lub owoców, zamiast kupować drogie i bezsmakowe pomidory albo gotowe przetwory w zimie. Albo w ogóle zakupów dokonywać dużo rzadziej, ale w hurtowych wolumenach. Na przykład kupować płyn do naczyń w 5-litrowych baniakach albo żarcie dla psa w 20-kilowych worach, by oszczędzić na wyjazdach do sklepów i skorzystać z promocyjnych cen. Z perspektywy keynesowskiej taka podpowiedź jest oczywiście bluźnierstwem, ale ja nie jestem keynesistą. Po drugie, w wymiarze taktycznym polecałbym tym, którzy są zawodowo mobilni, na zbliżające się czasy kryzysu przytulić się do kogoś dużo większego. Sam jestem przedsiębiorcą i raczej człowiekiem działającym dość ryzykownie, więc bardzo dobrze rozumiem tych, którzy nie chcą pracować na etatach i tworzyć wartości dla kogoś, zamiast dla samego siebie. Ale kryzys to raczej nie jest czas, by zaczynać coraz to coś nowego i opierać się na zamówieniach od innych takich żuczków jak my sami. Jeżeli zaś pozostajemy indywidualistami, to warto byłoby zawalczyć, by znaleźć odbiorców naszych produktów lub usług na dłuższych i ze swojej natury mniej zmiennych, ale też i mniej zyskownych kontraktach, ale za to pewniejszych. W wymiarze strategicznym zaś polecałbym oszczędność i skupianie się na polepszaniu i gromadzeniu oraz skoncentrowanie na tym, co potencjalnie pomoże nam przetrwać czasy trudniejsze, a jest przy tym łatwe w szeroko pojętym upłynnieniu. Nie polecam więc prób inwestowania w nieruchomości, nie polecam nawet obligacji ani lokat. Natomiast kryzys może być szansą na przeprowadzenie trudnych zmian w naszym życiu, niekoniecznie w wymiarze ekonomicznym.
Może od lat odkładaliśmy poprawienie własnej sylwetki i tężyzny fizycznej, a oszczędzanie na wyjściach do knajp czy śmieciowym żywieniu można połączyć i z tym. Albo zasiedzieliśmy się w wygodnej pracy, która nie wymagała od nas podnoszenia kwalifikacji i gdyby ta wygoda i bezpieczeństwo miały się nagle skończyć, nie mielibyśmy się gdzie zawodowo podziać i nadchodzący kryzys jest okazją, by nabyć wartościowe umiejętności przez szkolenia lub systemową edukację. A może prowadząc firmę od miesięcy lub lat, odkładamy decyzję o wyzbyciu się bezproduktywnych pracowników albo floty stale psujących się aut. No i kryzys jest okazją, żeby dobrze to uzasadnić. Redefiniowanie własnych wzorców konsumpcji i zmienianie samego siebie to jedno, ale budowanie pozytywnych relacji z tymi, którzy są lub mogą być dla nas oparciem, to drugie ważne działanie. Może jest w naszym życiu ktoś, kogo odstawiliśmy na boczny tor z tej czy innej przyczyny, ale jest nam z jakiegoś powodu życzliwy i w wyjątkowo trudnych sytuacjach byłby przydatny. To wszystko trudne kwestie, ale w kryzysie nic nie jest łatwe. Mam nadzieję, że nie jestem Wenery chorą i w mojej ocenie obecnej sytuacji gospodarczej głęboko się mylę. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i włączenia powiadomień, by nie przegapić kolejnego filmu, pewnie za pół roku. Byłbym wdzięczny też za komentarze i feedback do mojej twórczości oraz za pomysły na następne filmy. Wszystkiego dobrego.